Są takie sprawy, które nie gasną wraz z upływem czasu. Wracają do nas na pożółkłych kartach ksiąg, zapisane ręką dawnych skrybów. Jedna z nich wydarzyła się w roku 1623 w Ostrorogu, miasteczku, które właśnie podnosiło się z ruin po wielkim pożarze. Na ławie oskarżonych stanął miejscowy browarnik Szymon Szostek, ale szybko okazało się, że w tej historii są jeszcze dwie inne, równie ważne osoby. Hanna, młoda służąca Szymona, i Katarzyna, czarownica z Kuślina. To opowieść o zniszczonym mieście, o ludzkiej rozpaczy, ale też o chciwości, strachu i o wierze w moc zakazanych praktyk. Witamy Was w kolejnym odcinku serii Czarne karty Wielkopolski. Zbrodnie sprzed wieków. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Czarownica Katarzyna, część pierwsza. Zapraszam. Przenieśmy się więc w czasie i przestrzeni do Rzeczpospolitej obojga narodów, do jej najstarszej części, do Wielkopolski. Małe miasteczko Ostroróg, położone o 10 km na zachód od Szamotu i jakieś 40 km od stolicy Wielkopolski, Poznania. Jest czwartek 12 października 1623 roku. Ostroróg wygląda jak jeden wielki plac budowy po tragedii. Ciepły, październikowy wiatr przy każdym powiewie wznosi w niebo tumany popiołu. Już na pierwszy rzut oka widać, że to małe miasteczko spotkała tragedia. Na rynku nie ostał się nawet gmach ratusza. Pod na szybko wzniesionymi na placu rynkowym namiotami dostrzec można gwar i zamieszanie. To zebrała się ludność Ostroroga, aby wnieść skargę na tego, który był przyczyną ich nieszczęścia. Na tego, który spowodował zapał, jak wtedy mawiano, czyli na sprawcę pożaru, który prawie zniszczył miasto, a wielu ludzi pozbawił dachu nad głową i całego dobytku. Ludzie mają gniewne, zacięte twarze. W tłumie wznoszą się wściekłe okrzyki, a w kierunku prowadzonego winowajcy lecą wszelkie plugawości. Sprawa nie jest typowa. W końcu zniszczeniom uległa ponad połowa miasta. Straty materialne są ogromne. Dodatkowo w sprawę zamieszana jest czarownica Katarzyna, mieszkanka Kuślina, która w żaden sposób nie podlegała Ostrorogowi. Takiej sprawy nie może rozstrzygać zwykły miejski sąd, czy to burmistrzowski, czy też wójtowski. Tutaj na wniosek właściciela miasta, wielmożnego sędziwoja Ostroroga, został powołany sąd składający się z przedstawicieli 6 miast. W jego skład weszli przedstawiciele Obornik, Szamotuł, Wronek, Grodziska, Lwówka i Pniew. Wszyscy wiedzieli, kto był winien ich nieszczęścia. Szymon Szostek, znana miejscowa persona, właściciel browaru, wnuk Pawła Szostka, burmistrza sprzed ponad 70 lat. Człowiek dobrze ustosunkowany, choć o niezbyt lotnym umyśle. Do tego pijak i hulaka, nie stroniący od piwa, gorzałki czy łatwych dziewek. Pachołkowie miejscy wprowadzili skrępowanego Szymona na podest dla oskarżonych. Po drugiej stronie stanął Michał Plort, burmistrz. To on w imieniu całej społeczności Ostroroga miał wnieść oskarżenie wobec naszego Szymona. Oskarżenie to nie były przelewki. Pod Szymonem nogi musiały drżeć ze strachu. Ze strachu, ale też ze zmęczenia. W końcu ostatnie 7 tygodni spędził w miejskim lochu, który na jego nieszczęście przetrwał bez szkód pożar. Zacytuję tutaj pełny akt oskarżenia, jakie wygłosił burmistrz Michał Plort. Tekst ten, jak i wszystkie inne cytaty występujące w moich filmach, nie są dokładnym zapisem z dokumentów źródłowych. Starałem się stworzyć wersję zrozumiałą dla współczesnego odbiorcy. XVII-wieczna polszczyzna zapisana w ostrorowskiej księdze wójtowskiej bardzo różni się od współczesnego języka polskiego. Część słownictwa jest zrozumiała, część jednak na przestrzeni 4 wieków zmieniła swoje znaczenie, część w ogóle zanikła i musiałem odtwarzać ich znaczenie ze słownikami staropolszczyzny. Nie to jednak jest największą przeszkodą w zrozumieniu XVII-wiecznego tekstu. Na przestrzeni tych 400 lat składnia ewoluowała w takim stopniu, że nawet znając znaczenie każdego słowa z osobna, to w szyku zdania z XVII wieku stają się zupełnie niezrozumiałe. Ale wróćmy do oskarżenia.
Burmistrz Michał Plort przemówił w imieniu mieszkańców Ostroroga. Nasz sąsiad Szymon Szostek, który obecnie przebywa w więzieniu, dopuścił się niezwykłego czynu. Spalił znaczną część miasteczka. Stało się to dlatego, że w nocy 28 sierpnia tego roku szukał w swoim chlewie pieniędzy, które mu rzekomo skradziono. Świadkowie, którzy tamtej nocy pierwsi usłyszeli wołanie o pożar, zgodnie zeznają, że ogień najpierw pojawił się w rogu jego szopy. Kiedy ogień się rozprzestrzeniał, nie wołał o pomoc, lecz w tym czasie potajemnie wynosił skrzynię ze swojego domu. Ponadto służba sąsiedzka następnego dnia znalazła na pogorzelisku w tym chlewie ślady początku pożaru, a przy tym obecni byli świadkowie. Parobek pana zabiegłego, parobek Szostka imieniem Jakub oraz młody służący Szostka, syn Raczków. Za główną przyczynę tego pożaru wskazuje się to, że wbrew zakazom bożym, zakazom władzy i zarządu wiejskiego wspomniany Szostek udał się po poradę do czarownicy w Kuślinie, w majątku pana Jana Prusimskiego, aby odnaleźć rzekomo skradzione pieniądze. Ta czarownica powiedziała mu, że winna jest jego własna służąca, że to ona ukradła pieniądze z jego domu, a jeśli ich nie wyniosła, to powinien ich szukać za gnojem w chlewie. On zaś w nocy odważył się tak postąpić i przez to wzniecił ogień. Inni osoby są niewinne, obwiniamy tylko jego. Dlatego tę sprawę podajemy pod osąd, dodając jeszcze, że pomówił swoją służącą, jakoby miała mu ukraść 70 złotych. To były naprawdę poważne zarzuty, za które nasz Szymon mógł dać gardło. Podsumujmy. Wywołanie pożaru, który strawił połowę miasta, naganna reakcja na pożar, ratował tylko swoje własne mienie, zamiast ostrzec sąsiadów. Zakazane konszachty z wiedźmą, niesprawiedliwe oskarżenie swojej służącej o kradzież pieniędzy. Czwarty zarzut, który tutaj padł, niesprawiedliwe oskarżenie jego własnej służącej o kradzież pieniędzy, został potem rozwinięty o dodatkowe szczegóły. Burmistrz Plort mówił dalej. Ta służąca przyszła do mnie, do urzędu burmistrzowskiego i uskarżała się na to pomówienie, twierdząc, że jest niewinna. Chciała tę sprawę z nim, czyli z Szymonem Szostkiem, oficjalnie rozwiązać. On, czyli Szymon Szostek, nie będąc od niej wezwany, przyszedł do mnie sam i spytał: Co tu moja służąca dymiła? Odpowiedziałem mu: ona na was się uskarża, iż ją oskarżacie o kradzież pieniędzy. Pytałem go o dowody, jakie miał przeciwko niej. Odpowiedział mi Szymon Szostek: Jeździłem do czarownicy w Kuślinie. Ta mi powiedziała, że jeśli chce, aby moja służąca wytłumaczyła się z tego, to niech przyjdzie niej, niech spojrzą sobie w oczy i niech ustalą, czy jest winna, czy jest niewinna. Kiedy przyprowadzono Szostka, a służąca miała mu to wykazać, wezwałem ją do siebie i rzekłem: skoro uskarżałaś się przede mną na swojego gospodarza, że oskarża cię o kradzież, to rozmawiałem z nim o tym, ale on się do tego nie przyznaje. Mówi, że pytał nie tylko ciebie, ale całą służbę o tę stratę. Ona odpowiedziała: A nie było tak, że całą służbę pytał w izbie. Wczoraj rozmawiał tylko ze mną, że pieniądze muszą się koniecznie znaleźć, choć ja ich nie wzięłam. A co do tej straty, o którą mnie gospodarz oskarża, to on się myli. Mówię tylko, niech Pan Bóg zemści się na nim za tę moją krzywdę. To ostatnie oskarżenie wbrew pozorom wcale nie było takie błahe. W przypadku, gdyby sąd faktycznie skazał Hannę, ową służącą Szostkową, za kradzież wspomnianych pieniędzy, to los dziewczyny byłby nie do pozazdroszczenia. To byłby prawdziwy złodziejski powróz na jej szyi. Zostałaby skazana na zwrot astronomicznej kwoty. 70 ówczesnych złotych Hanna musiałaby odkładać przez jakieś 7-8 lat. Poza tym musiałaby się liczyć z karami cielesnymi, takimi jak chłosta lub napiętnowanie gorącym żelazem. Mogła jej też grozić kara banicji. Wyobraźmy sobie sytuację, gdyby ją skazano na banicję. Napiętnowana dziewczyna bez grosza przy duszy, z widocznym dla każdego piętnem złodzieja na twarzy. W najlepszym wypadku czekałby ją los taniej prostytutki, w najgorszym pewnie śmierć z głodu, ale mogła też być od razu skazana na śmierć przez powieszenie. I ta opcja była bardzo realna, gdyż kwota była spora.
Te konsekwencje uzmysławiają nam, skąd w Hannie był taki poziom gniewu, determinacji i żądzy zemsty. Będą one miały decydujący wpływ na dalszy rozwój wypadków. No dobrze, burmistrz wniósł swoje oskarżenie. A co na to nasz Szymuś Szostek? Szymuś opowiedział swoją historię. 21 sierpnia roku pańskiego 1623 Szymon Szostek udał się do pobliskiej karczmy. Udał się tam w konkretnym celu. Tego samego dnia rano jego parobkowie dostarczyli szynkarzowi 30 beczek przedniego piwa z jego browaru. To nie była zwykła wizyta jak w naszych czasach. Blik i cześć, nara. To był swego rodzaju rytuał. Szynkarza i rodzinę Szostka łączyły interesy od przynajmniej kilku pokoleń. Nie można było wpaść do knajpy, zainkasować należność i trzasnąć drzwiami. Trzeba było porozmawiać, skosztować miejscowych wiktuałów, wypić gorzałki. Potem dopiero można było wziąć pieniądze i wrócić do swojego domu. Zwłaszcza, że kwota była naprawdę spora. 50 ówczesnych złotych polskich przekładało się na około 20 000 współczesnych. Tak też postąpił Szymon. Myślę jednak, że Szymon zdecydowanie przesadził z gorzałką. I dlatego ta historia potoczyła się tak, jak się potoczyła. Tak często bywa, gdy nadmiar alkoholu miesza się z większą ilością gotówki. Naszego Szymka następnego dnia męczył srogi kac. Gdy się obudził, pewnie zgodnie ze swoim zwyczajem, zabił kaca klinem ze swojego browaru. Kiedy się zorientował, że coś nie gra, tego nie wiemy. Może od razu rzucił się do liczenia pieniędzy, a może dopiero gdy przyszło płacić jakiś rachunek. W każdym razie wiemy, że nazajutrz stwierdził, że zginęła mu jakaś kwota pieniędzy, ale co ciekawe, nie był w stanie ustalić, jaka to była kwota, co już samo w sobie nie wystawia mu pochlebnej opinii. Natychmiast udał się z powrotem do szynkarza, żeby ustalić przebieg zdarzeń. Szynkarz i jego goście potwierdzili, że Szymon otrzymał wczoraj swoją zapłatę. Potwierdzili również, że wkładał pieniądze do sakiewki, w której już coś było. To zeznanie jest w ogóle mocno dziwne w kontekście całej tej sprawy. Szymon zeznał, że w sakiewce miał dokładnie kwotę, którą dostał od szynkarza. Ale zeznania świadków mówiły, że powinno być tych pieniędzy więcej, bo sakiewka nie była pusta. Dziwne, przyznacie. Szymon postanowił zrobić swoje własne śledztwo. Uważał, że pieniądze zniknęły dopiero jak wrócił do domu. Podejrzewał swoją czelać, czyli ludzi spoza rodziny, którzy mieszkali w jego domu i wykonywali proste prace w obejściu. Wśród podejrzanych byli parobkowie: Grzegorz, Jakub, Wojtek, Łukasz i służąca Hanna. Dlaczego? Bo tylko oni mieli dostęp do izby, w której przechowywał pieniądze 21 sierpnia. Szymon zeznał, że dokonał przesłuchania wszystkich tych osób. Nie był jednak w stanie określić, kto dokonał rabunku. Szostek poczekał do soboty. 26 sierpnia 1623 roku wybrał się wtedy w podróż. Daleką podróż do czarownicy Katarzyny, żony Macieja, do Kuślina. Z Ostroroga do Kuślina ówczesnymi drogami było podobnie jak teraz, około 35 km. Dziś to praktycznie żadna odległość. Wsiadamy w samochód i po asfalcie w pół godziny bylibyśmy na miejscu. Ale czy tak było wtedy? Czy to w tamtych czasach była to mała czy duża odległość? No właśnie, w roku 1623 nawet najlepsze trakty nie przypominały współczesnych dróg. Pierwszy samochód miał wyjechać na drogę dopiero za 260 lat. Tak, to była naprawdę spora odległość. Wiejskim wozem trzeba było się liczyć z tym, że w podróży spędzi się około 6-7 godzin w jedną stronę. Nawet wierzchem to było około 4 godzin w siodle. Dlaczego więc nasz piwowar zdecydował się na tę długą i męczącą podróż? Czy naprawdę nie znalazłby się nikt w pobliżu Ostroroga, kto pomógłby mu rozwiązać jego problemy? I jak widać, nie. I tutaj musimy się na chwilę zatrzymać nad postacią czarownicy Katarzyny z Kuślina. Gdy pada słowo czarownica, od razu przed oczami staje nam któraś z trzech postaci. Będzie to albo stara, pomarszczona i brudna kobieta w łachmanach, obwieszona pękami ziół, ważąca nad kociołkiem jakieś lekarstwa, taka w typie druidki.
albo na wpół szalona kobieta z obłędem w oczach, wieszcząca jakieś nieszczęścia, zapewne oszołomiona bieluniem albo innymi roślinami sprowadzającymi wizję, albo wreszcie ładna kobieta spółkująca z diabłem podczas sabatu na Łysej Górze. Jeśli na hasło czarownica Katarzyna wyświetlił się wam któryś z tych obrazów, to jesteście w olbrzymim błędzie. Nasza miła Kaśka, jak ją często nazywano, była ładną kobietą w wieku około 40 lat. Ubierała się szykownie, żeby nie powiedzieć wytwornie. Nosiła suknie uszyte z wełny moherowej i proszę się tu nie śmiać. To był szczyt mody w tamtym okresie. Wełna moherowa była wytwarzana w odległej Italii i jej cena była zawrotna. To tak jakby dzisiaj powiedzieć, że Kaśka ubierała się w najlepszych butikach Mediolanu lub Amsterdamu. Dlaczego Amsterdamu? Bo wiemy, że posiadała także suknię holenderską w ekstrawaganckim, jak na tamte czasy, kolorze zielonym. Jak to możliwe, że na pozór średnio zamożną kobietę, żonę kmiecia czynszowego, było stać na takie luksusy? Ano było stać. Katarzyna bowiem specjalizowała się w bardzo nietypowych usługach. Wydawało mi się do tej pory, że dużo wiem o czarownicach i że dużo książek przeczytałem na temat czarów, czarownic, procesów o czary i tym podobnych. Sam miałem w głowie klisze, które wcześniej wam opisałem. Jakież było moje zdumienie, gdy czytając oryginalny dokument z roku 1623 odkryłem zupełnie inną prawdę. Katarzyna Maciejewa świadczyła usługi detektywistyczno-PR-owe. Tak, nie przesłyszeliście się. To było jej główne zajęcie. W świecie, gdzie nie było policji, tajnych służb i tym podobnych, istniał olbrzymi popyt wśród zamożnych warstw społeczeństwa na takie właśnie usługi. W tamtym świecie, jeżeli sprawcy kradzieży, zabójstwa czy oszustwa nie złapano na gorącym uczynku, to właściwie mógł czuć się bezkarnie. Nic mu już nie groziło, no nie do końca. Tutaj właśnie wkraczała Kasia i wymierzała sprawiedliwość. Tak wiem, właśnie wśród fanów Sapkowskiego odpaliły się kolejne klisze. Ciri Wiedźminka albo Yennefer Czarodziejka. No to muszę was zmartwić. W tej historii nie ma bohaterów bez skazy. Naszą Kaśkę zupełnie nie interesowała prawda. Ją interesowała nagroda. Taką nagrodą mogła być ekstrawagancka suknia, 2 krowy czy garniec masła, a to, że przez swoje działania pakowała w poważne kłopoty lub powodowała wręcz śmierć zupełnie niewinnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Cynizmu mogłaby uczyć Diogenesa z Synopy. Kaśka była świetną psycholożką. Jak sama później wyznała, najpierw starała się rozpoznać intencje zleceniodawcy co do tego, kogo podejrzewał, a dopiero potem odprawiała czary, które oczywiście wskazywały na tę osobę. Jeżeli spodziewaliście się długiego śledztwa w stylu Sherlocka Holmesa czy Herkulesa Poirot, to też zły trop. Katarzyna po prostu podczas rozmowy ze zleceniodawcą ustalała, kogo on lub ona podejrzewa i odprawiała czary, które to potwierdzały. Potem oczywiście zeznawała w sądzie jako świadek oskarżenia i sądy często rzeczywiście na podstawie jej zeznań skazywały Bogu ducha winną osobę na naprawdę ciężkie kary lub nawet na śmierć. To była ta część PR-owa. Powiedzmy sobie jasno, uważam, że jej działalność była zwykłą niegodziwością, a poziom cynizmu był zatrważający. Czy to była jedyna działalność Katarzyny? Nie. Poza opisanym wcześniej procederem, Kaśka zajmowała się również innymi usługami, odnajdywaniem pieniędzy i kosztowności, odczarowywaniem całych domostw, bydła, poszczególnych przedmiotów, przygotowywała również różnego rodzaju amulety i chyba najrzadziej parała się leczeniem chorych. Teraz już wiemy, dlaczego Szymon Szostek tłukł się ponad pół dnia w jedną stronę, aż do dalekiego Kuślina. Do chaty wiedźmy Szymon dotarł w sobotę 26 sierpnia wieczorem. Musiał być bardzo zawiedziony. Nie zastał Katarzyny, tylko jej męża Macieja. Od niego dowiedział się, że Katarzyna wybrała się do jednej ze swoich klientek do Poznania i wróci dopiero w niedzielę. Chcąc nie chcąc, Szymon został w Kuślinie do następnego dnia. Kiedy czarownica wróciła, odbyła się brzemienna w skutki rozmowa. Z księgi wójtowskiej znamy jej dokładny przebieg. Szymon rzekł: Miła Kaśko, przyjechałem do ciebie. Powiedz mi, czy te pieniądze mi zginęły, czy nie.
bo wydaje mi się, że nie potrafię ich wszystkich policzyć. Katarzyna odpowiedziała: Na te pieniądze nie będę patrzeć, bo to cudze rzeczy, a ja nie wiem, co by z tego wyszło. Mogłoby się okazać, że to twoja żona ukradła albo że to dzieci, a wtedy wprowadziłabym między was wielką niezgodę. To była standardowa zagrywka. Z jednej strony Katarzyna próbowała wyczuć, kogo Szostek podejrzewa, a z drugiej, okazując niechęć do przyjęcia zlecenia, podbijała cenę. Szostek prosił ją 3 razy, ale ona zawsze odmawiała. Dopiero po 3. odmowie zainterweniował mąż Katarzyny, Maciej, który kazał jej zająć się sprawą, a ona, niby niechętnie, uległa. Tutaj następuje tak ciekawy opis praktyk magicznych, że nie będę ich psuł swoimi dodatkami i zacytuję cały fragment. Wzięła żelazną łyżkę, ołów i garnek z wodą. Stopiła ołów i wlała go na wodę, po czym zapytała mnie. Ilu macie służących i jak się kto nazywa? Odpowiedziałem: Grzegorz, Jakub, Wojtek, Łukasz i dziewczyna Hanna. Kiedy wylała ołów, powiedziała: Mówicie, że coś wam zginęło. I rzeczywiście zginęło i to nie mało. Ale nikt z nich tego nie wziął, tylko ta dziewczyna. Schowała to w fartuchu, kiedy wy pracowaliście na polu przy sianie. Złota nie pilnowaliście, a wtedy dziewczyna sama była w domu. Zapytałem babę, co z tym mam zrobić, skoro ona się do tego dobrowolnie nie przyzna. Katarzyna odpowiedziała: Nie musicie z nią iść do sądu, bo tam wam i tak nie uwierzą. Ja też kiedyś w sprawie ślusarza tam bywałam. Nie chciano mi wierzyć, a nawet chcieli mnie w jeziorze topić, chociaż jako świadek pod przysięgą prawdę mówiłam. Ale ja wam tak radzę. Zrobiłam kiedyś podobnie jednej dziewczynie w Buku, która nie chciała przyznać się do pieniędzy, które zabrała swojej pani. Postąpiłam tak, że do 3. dnia musiała je oddać. Zróbcie podobnie. Zbierzcie 9 kamieni, każdy z innej parafii i przyślijcie mi je. Tyle powiedziała Katarzyna Szostkowi, była to tylko część rytuału, bo potem nad tymi kamieniami trzeba było zmówić jeszcze 7 razy modlitwę Zdrowaś Mario, następnie trzeba było te kamienie włożyć w ognisko. Gdy ognisko się dobrze rozpali, kamienie należało kropić wodą święconą pochodzącą z 7 kościołów. Cały ten rytuał miał sprawić, że złodziej dobrowolnie odda Szostkowi pieniądze. Wróćmy więc do relacji Szostka. Wziąłem więc w Kuślinie 1, w Trzciance 1, w Śliwnie 1, w Dusznikach 2, z Podrzewia 2, w Przastankach 1, w Krzyszkowicach 1. Poprosiłem o radę, czy mam szukać tych pieniędzy, czy nie. Baba powiedziała: Z twojego domu one nie wyszły, bo dziewka je zabrała i wyszła z nimi na podwórze. No, trzeba ich szukać. Cały ten fragment jest wręcz fenomenalny. Dowiadujemy się z niego mnóstwa rzeczy. Jak wtedy wróżono stopiony ołów do wody? Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze wróżby andrzejkowe? Jeżeli tak, to na pewno pamiętacie, że wlewało się wtedy stopiony wosk do wody i z tak uformowanych kształtów odczytywało się wróżby. Katarzyna robiła to samo, tylko używała ołowiu zamiast wosku. Zauważcie, jak sprytnie wciąga Szostka w intrygę. Mówicie, że wam co zginęło, a zginęło i to nie mało. W tym momencie chciwy Szostek był już zupełnie przekonany. Dowiadujemy się również o wcześniejszych kontaktach Katarzyny z sądem ostrorowskim, a potem mamy piękny marketing własny w postaci opowieści o dziewczynie z Buku. Potem następne czary. Z psychologicznego punktu widzenia wysłanie Szostka na poszukiwanie kamieni było wręcz majstersztykiem, swoistym praniem mózgu. Zaangażowała go tak bardzo, że nawet jak miał wcześniej jakiekolwiek wątpliwości, to po akcji z kamieniami nie miał już żadnych. I ostatnia, ale może najważniejsza rzecz. Katarzyna każe Szostkowi szukać pieniędzy, kiedy on już się zgodził zebrać kamienie potrzebne do czaru, mającego zmusić złodzieja do zwrotu. Zrobiła to zapewne po to, żeby zwiększyć szanse na odnalezienie zaginionych pieniędzy. Sama oczywiście nie wierzyła w czar z kamieniami. Najważniejsze jest jednak w tej relacji to, czego w niej nie ma, bo być nie mogło. Pamiętajmy, to jest zeznanie Szostka w sprawie o podpalenie. Szostek tutaj gładko prześliznął się nad metodą poszukiwania pieniędzy. A był to również ciekawy rytuał, rzekłbym wręcz kluczowy do zrozumienia, co było przyczyną pożaru.
ale o tym opowiem później. Dzięki jego relacji wiemy także dokładnie, jaką drogą kierował się do domu. Wszystkie te miejscowości nadal istnieją. Nie udało mi się jedynie zlokalizować przastanków. Szostek powrócił do domu w Ostrorogu i wysłał do Kuślina posłańca z kamieniami, kogoś, kto był określony jako Kowalczyk, prawdopodobnie ucznia Kowalskiego. Ale wróćmy do zeznania Szostka, bo jego dalsza część jest też ciekawa. Tegoż dnia, w poniedziałek w nocy o 3 godzinie, miasteczko spłonęło. Lakonicznie, prawda? Szostek w swej odpowiedzi w ogóle nie odnosi się do zarzutu, że czegoś szukał w swoim chlewie. Wrzuca tylko jakieś uwagi, że go nieszczęście dopadło i tyle. Nic o przyczynie pożaru. Od razu praktycznie przechodzi do kontrataku i podważa wersję oskarżenia. Wtedy, wyjrzawszy przez okno, zobaczyłem i wybiegłem na swój dwór. Ujrzałem na Witkowej szopie ogień na wierzchu. Zawołałem na ulicy: Gorę u Witka. Za tym córka moja zakołatała do pana burmistrza. Druga dziewka zakołatała do Witka. W ten sprytny sposób oddala od siebie winę o podpalenie. Pożar zaczął się przecież u Witka i zaprzecza relacjom innych świadków, mówiąc, że sam wszczął alarm, a jego córka to nawet do pana burmistrza pukała. A w następnej wypowiedzi mówi, że to Hanna była podpalaczką. Zeznaje, że Hanna była całkowicie ubrana, pomimo 3 w nocy i pomimo tego, że o tej porze powinna już spać. Przytacza też wypowiedź swojego parobka Grzegorza, który zeznał, że dziewczyna rano narzekała i odgrażała się Szostkowi. Te dwie wersje wydarzeń, ta z oskarżenia i ta z mowy obrończej Szostka, są w tych punktach sprzeczne i ewidentnie widać, że Szostek próbuje zrzucić winę za kradzież i pożar na Hannę. Sąd miał w takiej sytuacji prawdziwą zagwozdkę. Komu wierzyć? Zdecydowano się jeszcze raz przesłuchać świadków. Było ich niemało, bo dokument wymienia, że było ich 70. Zanotowano jednak niestety tylko 8 zeznań. Wszystkie jednak jednoznacznie obalały tezę Szostka o tym, że pożar zaczął się u jego sąsiada Witka. Dodać należy, że te zapisane zeznania były od osób szanowanych i całkowicie wiarygodnych. Wśród świadków znalazł się burmistrz pan Rosigroch, który za 4 lata został sam burmistrzem, pan Zabiegły i pozostali: Adam Szwiec, Kwarzdziela, Mikołaj, Citka i Marcinczyk. Istotne było zeznanie burmistrza, który wprost oskarżył Szostka, że zajmował się ratowaniem skrzyń, a nie gaszeniem pożaru. Dużo wniosło tutaj zeznanie Citki, który zeznał, że wracając do domu jeszcze przed pożarem, zastał otwartą furtkę w domu Szostka. Zeznał także, że sień była otwarta i dochodziły z niej dziwne odgłosy, jakby kogoś stękającego od dźwigania. Zeznanie pana Zabiegłego było nieco inne, dotyczyło Hanny. Zeznał, że dziewczyna była przerażona i rozpaczała nad swoimi rzeczami, które udało jej się wynieść na ulicę w pobliżu studni. Następnie sąd przesłuchał Hannę służącą Szostka. Zeznanie było krótkie, ale dobitne. Hanna zaprzeczyła stanowczo, żeby ukradła 50 zł, co jej zarzucał Szostek. Wskazała, że jedyny dowód, jaki Szymon miał, to pomówienia czarownicy Katarzyny. Brawurowo obaliła również tezę Szostka, że była ubrana podczas pożaru. Wykazała, że wybiegła prawie naga, a ubrała się dopiero przy studni, gdzie jej pomogła dotaszczyć kufry niewymieniona z imienia straganiarka. Warto dodać, że dopiero teraz padła konkretna kwota 50 zł, o które Szostek oskarżał Hannę. Teraz dopiero na scenę sądową wezwano czarownicę Katarzynę. Zeznawała dobrowolnie i bez tortur. Warto to podkreślić, bo wtedy często stosowano tę metodę w trakcie procesu. Generalnie Katarzyna potwierdziła zeznanie Szostka co do wydarzeń poprzedzających pożar. Świadomie lub nie, potwierdziła również, że Szostek sam podejrzewał wcześniej Hannę. W relacji Katarzyny jeszcze przed laniem ołowiu miał miejsce taki dialog. Katarzyna: To o dziewczynę chodzi, o te pieniądze. Szostek. Nie o nikogo innego, tylko o nią Hannę. Bo nikt inny nie mógł to być, tylko ona.
W ramach tego przesłuchania Katarzyna zrobiła świetny show marketingowy i przedstawiła też swoiste CV. Zeznała, że jako młoda dziewczyna służyła u pani Bielickiej z Belęcina. To właśnie pani Bielicka w 7. roku służby wysłała ją na naukę do Torunia do słynnej wiedźmy pani Malińskiej, u której przez rok pobierała nauki. Tam właśnie wyszła za mąż i kontynuowała swoją naukę. To tam właśnie według słów Katarzyny nauczyła się ołów lać i posiadła wiedzę o ziołach. Mamy tutaj oryginalne zaklęcie, którym Katarzyna się chwaliła. Najświętsza Panno Maryjo, radź stanąć przy Bogu pod Bożą rączką na pomoc 7 aniołów najprzedniejszych, stojących przy mnie. Ci mi słów Bożych dopomagają. Najświętsza Panno Maryjo, abym ja mogła prawdziwie, a nie omylnie od Ciebie i od Pana Boga objawiać z czystością i szczerością, a od wszystkich świętych rozpowiadać to, co Pan Jezus raczy objawiać. To świetnie pokazuje, jak te dwa światy, chrześcijański i pogańsko-ludowy, się wtedy przenikały. To była w zasadzie chrześcijańska modlitwa. I jest jeszcze jeden ciekawy fragment z jej zeznania. Zeznała także, że w ten sposób szuka się pieniędzy, które potem znajdowane są w ziemi. Trzeba Ci wziąć wosk ze świecy kościelnej oraz kawałek chorągiewki kościelnej i zrobić z tego świecę, mieszając wosk ze strzępkami. Z tą świecą musisz chodzić po różnych miejscach, szukając pieniędzy. Gdy staniesz nad pieniędzmi, świeca zacznie lśnić. Następnie trzeba okrążyć miejsce, gdzie leżą pieniądze i opasać je drewnianymi kołkami, żeby je zatrzymać. Tak też robiłam u pani Dobczyńskiej. 2 lata temu byłam w Jarocinie i dzięki temu znalazłam tam pieniądze oraz 3 kielichy. Jeden oddano na Bożego Ciała do Poznania, drugi wysłano do Borku, trzeci do Cerekwicy, a ta pani dała mi za pracę ćwierćczynę mąki i garniec masła. A wcześniej księża odprawiali zaklinania i szukali z użyciem misy świętej. To mega ciekawy opis metody stosowanej przez Katarzynę przy odnajdywaniu pieniędzy i kosztowności. I oczywiście świetny automarketing. Coś w stylu widzicie? Księża latają i próbują znaleźć i nic nie potrafią, a ja jestem taka zajebista i wszystko potrafię znaleźć. Ale teraz jest już chyba jasne, co Szostek robił w nocy w chlewie ze świecą. Potem lecą przechwałki, jakie to ona ma układy ze swoimi patronami, czyli z państwem prusimskimi. Gdy pod starości list pisał do jego mości pana Prusimskiego, abym mogła przybyć do sprawy. Powiedziałam, że mnie samej nikt o to nie pytał, ale mi jej wielmożność pani Prusimska w kilka tygodni po pożarze mówiła: miła Kaśko, jeśli to ty Szostkowi kazałaś szukać pieniędzy z ogniem, to ukryj się gdzieś na jakiś czas. Pisano do nas w tej sprawie. Źle by to było, jeżeli kazałaś mu z ogniem szukać. Stosunki z Prusimskimi to w ogóle też ciekawa sprawa. Z tego zeznania wynika, że była z panią Prusimską w doskonałej komitywie i wręcz głupio ją wkopała, mówiąc, że ta radziła jej się ukryć. Dalej chwali się, jaka to była przydatna dla państwa prusimskich. Na tegoroczną Wielkanoc pan Prusimski i jego żona kazali mi wróżyć z ołowiu, żeby ustalić, kto zabrał z drogi aksamitny kaftan, który wypadł z wozu ich służącej. Wylany ołów pokazał mi, że znalazł go ogór, zagrodnik z Trzcianki. Zaniósł ten kaftan do wsi Brody, do kmiecia zwanego biskupem swojego przyjaciela. Potem jednak kaftan od tego biskupa wrócił, kiedy ogór został oskarżony i uwięziony, i to właśnie wówczas sprawa wyszła na jaw, o czym powiedziałam. To już właściwie część CV Kaśki. Dalej wyłania się lepszy obraz jej działalności. Zeznała, że w Pniewach pomówiła mieszczanina Salzywica o kradzież żelaza, ale przed sądem to odwołała. W Pniewach była też sprawa Wojciecha Kosalika, krawca, którego oskarżono o kradzież czapki, którą sam zrobił dla Mikołaja z Białokosza. Przed urzędem pniewskim Kosalik się obronił i przysięgał na swoją niewinność, a czapki potem się znalazły, bo sługa z Białcza je zwrócił. Zeznała, że pomagała również Rosi Grochowi z Ostroroga, któremu ktoś zaczarował kadzie do piwa i w piwie miał ciągle mszycę. Zeznała też, że 4 lata temu była wezwana do pani Brzeziny w Goraju, żeby odczarować jej dwór. Wzięła święconą wodę z 9 kościołów, zapaliła gromnicę, kropiła wszystko w dworze i odmawiała modlitwy. 3 razy świeca sama gasła, co oznaczało, że czary przenoszą się z miejsca na miejsce. W końcu znaleziono je na podwórzu, w garncu, za koszami
i wrzucono do rzeki. Według zeznań Katarzyny, te czary zakopała niejaka pierdzioszka z Międzychodu, ale sama nie umiała ich odczynić, a że wyszło to na jaw, radziła, żeby posłać po Katarzynę, bo, jak mówiła, pierdzioszka, tylko ona, nie z diabłem, ale z Panem Bogiem, może odczynić. Katarzyna zeznała, że leczyła też mieszczkę Hannę Getksową z Poznania z żółtej choroby, cokolwiek to było. Przypomniała również o sprawie z Ostroroga, w której brała udział jako świadek oskarżenia, a jakże. Ślusarzowi ukradziono pieniądze i Katarzyna jako winną wskazała pierdzioszkę, nie tę z Międzychodu, ta była z Ostroroga. Ta sprawa nie skończyła się dobrze dla naszej Kaśki, bo sąd nie tylko, że nie uznał dowodów winy pierdzioszki, a wręcz grożono Katarzynie utopieniem i w końcu musiała uchodzić z miasta. To bardzo istotny fragment, więc przytoczę go dosłownie. Jammu Szostkowi się sprzeciwiała i łajała go, powiadając, że do Ostroroga nikomu radzić nie będę, bo tam urząd miejski nie wierzy moim rzeczom. Jak już raz było, powiedziałam o pierdzioszce, że ukradła pieniądze ślusarzowi w Ostrorogu, a ta od przysięgą się obroniła. Mnie zaś oskarżono, że to źle świadczę. Nawet sama pani Ostrorogowa kazała, żeby mnie, tego diabła, z miasta wyrzucić. Całe to przesłuchanie miało charakter występu marketingowego, a nie przesłuchania. Katarzyna chełpiła się wręcz wielkim światem, swoimi koneksjami i doświadczeniem i jestem pewien, że wystąpiła w swojej moherowej lub holenderskiej sukni. I jednocześnie potwierdzała w całości linię swojego klienta Szóstka. Z kolei fragment o sprawie ślusarzowych pieniędzy to była wręcz jawna prowokacja w stronę władz ostrorowskich. To było tak, jakby mówiła: i co ostrorowscy frajerzy, chcieliście mnie topić, wyrzuciliście z waszego miasta, a ja, Katarzyna z Kuślina, stoję sobie tutaj na waszym rynku i się wam prosto w oczy śmieję, bo nic mi nie możecie zrobić. Ja tu zeznaję jako świadek przed sądem 6 miast, a nie przed wami, świniopasy. Nie wiem, po co to zrobiła. Kaśka głupia nie była. Myślę jednak, że woda sodowa uderzyła jej do głowy i pojechała po bandzie. Cóż, pycha zawsze kroczy przed upadkiem. Sprawa ciągnęła się długo. Proces zaczął się 12 października 1623 roku, a wyrok został uroczyście ogłoszony dopiero 14 grudnia 1623 roku. Ponad 2 miesiące. Nie dziwi mnie to jednak. Sprawa była bardzo skomplikowana. Sąd musiał przesłuchać ponad 70 świadków. To musiało trwać. W końcu w czwartek, 14 grudnia, wszyscy zainteresowani poznali sentencję wyroku. Nie była przesadnie długa, więc ją zacytuję w wersji uwspółcześnionej z przetłumaczeniem wszystkich łacińskich terminów. My, sąd 6 miast, z Obornik, Szamotu, Grodziska, Lwówka, Pniew i Wronek, wezwani zostaliśmy do osądzenia tej sprawy. Dobrze wysłuchawszy skargi i kontrowersji obu stron oraz świadków, wydajemy w tej sprawie taki dekret wobec Szymona Szostka, aby Szostek po wyjściu z więzienia w terminie najbliższym po święcie 3 króli stawił 38 świadków, ludzi dobrych, osiadłych, wiarygodnych i statecznych, choć mogą być także postronni. Z tej liczby Urząd Ostrorocki sam wybierze 18. Z tymi świadkami Szostek ma złożyć przysięgę cielesną juramentum corporale, że nie jest autorem podpalenia, które najpierw na jego gruncie się ukazało. Jeśli by tego nie dokonał, Szostek ma być na zawsze wygnany z miasta i pozbawiony całego majątku, który przeznaczony zostanie na pomoc obywatelom poszkodowanym w pożarze. Tak stanowi prawo, co opisane jest w księdze De Incendiaris o podpalaczach dam Hauderiego dla zachowania pokoju, aby w przyszłości między pospólstwem a Szostkiem nie dochodziło do ponawiania waśni i pogróżek. Urząd nakazuje, żadna ze stron nie może znów zaczepiać drugiej ani ręką, ani słowem, ani przez siebie, ani przez kogoś obcego. Jeśli jednak by to nastąpiło, do udowodnienia winy wystarczy świadectwo jednej osoby złożone pod przysięgą albo 2 wiarygodnych mieszczan. Innymi słowy, każdy nowy konflikt będzie traktowany surowiej, a winnego łatwiej będzie skazać. Wobec Hanny, służącej Szostka,
urząd nakazał, aby Hanna oczyściła się przysięgą z zarzutu kradzieży pieniędzy Szostka i z podejrzenia, że miała udział w pożarze na jego gruncie. Hanna złożyła przysięgę. Po tej przysiędze Szostek wobec urzędu przywrócił Hannie dobrą sławę, przepraszając ją i zobowiązał się wynagrodzić jej straty, zarówno w pieniądzach, jak i w rzeczach, wobec Katarzyny z Kuślina, żony Macieja Czarownicy. W sprawie Katarzyny, która radziła Szostkowi co do zaginionych pieniędzy wróżbami swymi i pomówiła Hannę, sąd 6 miast pozostawia jej dalsze osądzenie sądowi ostrorowskiemu, zwłaszcza co do zniesławienia, którego się dopuściła. Podpisy i pieczęcie. Ten dekret podpisali i pieczęcie miast swoich przyłożyli Walenty Piecik i Kasper Cyrulik z Obornik, Jan Szekierzecki i Walenty Brodka, Landswojt z Szamotuł, Wojciech Krapczyk, wójt przysiężny z Grodziska, Maciej Szajda, Jakub Ożilski i Jan Kowal z Wronek, Grygier i Walenty Treszarz, wójt lwowski z Lwówka, Jakub Baliński, Wojciech Płóciennik i Jakub Krawiec, wójt pniewski z Pniew. Myślę, że jedyną osobą, która mogła się cieszyć po ogłoszeniu tego wyroku, była służąca Szostka, Hanna. Została uwolniona od wszelkich zarzutów i nawet nie musiała prosić nikogo o poręczenie. Wystarczyła jej własna przysięga. Dodatkowo jej gospodarz musiał ją publicznie przeprosić i błagać o wybaczenie. Szostek na pewno nie mógł się cieszyć z tego wyroku. Po pierwsze, sąd uznał go za podpalacza i skazał na banicję oraz przepadek mienia. Zostawił mu co prawda furtkę w postaci złożenia przysięgi, ale przysięga musiała być wspólna z innymi 18 wiarygodnymi obywatelami. Pamiętajmy, że 70 świadków świadczyło przeciwko niemu. Jeżeli nawet zdoła ich pozyskać, to pewnie będzie go to kosztowało fortunę. Po drugie, spłonęła znaczna część jego majątku. Dom, zapewne browar i zabudowania gospodarcze. Po trzecie, stracił jakiekolwiek szanse na odzyskanie skradzionych lub zgubionych 50 złotych. Sąd uniewinnił Hannę, a on nie miał żadnego innego podejrzanego. To kończyło sprawę definitywnie. Po czwarte, musiał przełknąć gorzką pigułkę upokorzenia i publicznie przeprosić Hannę oraz błagać o przebaczenie. W najgorszej jednak sytuacji znalazła się paradoksalnie Katarzyna. Sąd 6 miast, jak ten Piłat, umył ręce i przekazał ją w ręce pałających rządzą odwetu, upokorzonych właśnie przez nią rajców i ławników ostrorowskich. O ile Szostek miał jeszcze jakieś światełko w tunelu, to Katarzyna znalazła się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Miała stanąć przed nieprzychylnym jej sądem ostrorowskim, przed tym samym sądem, który kilka lat wcześniej nie uznał jej dowodów przeciw pierdziowce i przed wyrokiem, którego już wtedy musiała uciekać. W tym momencie nasza wiedźma musiała zacząć się bać. Tak kończy się pierwsza część historii o czarownicy z Kuślina. Widzieliśmy, jak sprawa zwykłej kradzieży i pożaru zamieniła się w proces, w którym na szali znalazło się życie kobiety. Dziękuję, że byliście ze mną w tej podróży do XVII-wiecznego Ostroroga. Jeśli ta historia Was poruszyła, subskrybujcie kanał, dajcie lajka i podzielcie się nim ze swoimi znajomymi. W kolejnym odcinku poznamy dalszy ciąg losów Katarzyny. Do usłyszenia.